Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ostatni dzień, w którym będę walczyła z trawami, zarówno tymi ozdobnymi, jak i z moim trawnikiem. Z trawnikiem to właściwie będzie walczył mój mąż, ale niech będzie, że ja. Większość traw w moim ogrodzie już została przycięta i zaczynają one puszczać. Już są dosyć duże, myślę, że około 20 cm mają. Obcięłam je, myślę, 2 do 3 tygodni temu i jak widzicie na ekranie bardzo ładnie wyglądają. Grządka się zazieleniła, od razu nadały wiosny w moim ogrodzie. Pozostała mi do przycięcia rozplenica japońska. Jest to trawa, której już nie zdążyłam przyciąć, ponieważ zanosiło się na deszcz. Natomiast możecie zobaczyć, że w mojej skrzyni rozplenica była już przycinana. Ja na jej przykładzie pokazywałam, oczywiście znowu mamy aktorkę, ja na jej przykładzie znowu pokazywałam Wam, jak usunąć taką trawę prawdziwą, która jest chwastem z takiej kępki, więc pewnie już widzieliście tą trawę na poprzednim moim nagraniu. Mam nadzieję, że widać na filmiku, że ta rozplenica, która była przecięta kilka tygodni temu, się zieleni. Oznacza to, że jest to najwyższa pora również na przycinanie tej rozplenicy, która rośnie pod moim domem. Do przycinania trawy będę używała zwykłego noża kuchennego i powiem Wam, że to jest najprostszy sposób i najszybszy. Już używałam różnych narzędzi, sekatorów, pił, natomiast taki nóż kuchenny jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o trawnik, to dzisiaj będziemy robić wertykulację. W miejscu, gdzie mieszkam w Wielkopolsce, już kwitnie forsycja, więc można śmiało zająć się trawnikiem. W ostatnim czasie dużo padało, dzisiaj jest drugi dzień taki słoneczny, wieczny, więc oznacza to, że to jest bardzo dobry czas na wertykulację. O wertykulacji też już nagrywałam odcinek, więc za dużo Wam dzisiaj nie będę mówić. Poza tym możecie znaleźć dużo różnych informacji zarówno na YouTubie, jak i w sieci internet. Tak jak powiedziałam, 2 dni nie padało, więc podłoże jest przesuszone. Sprawdziłam pogodę. Od jutra są zapowiadane dość duże deszcze. Ma padać przez najbliższe 5 dni. Jak dla mnie jest to super sytuacja, ponieważ dzisiaj zostanie zrobiona wertykulacja, zostanie też rozsiany nawóz, a potem spadnie deszcz. Dzięki temu nie będę musiała się martwić o nawadnianie trawnika. Ja nie mam dużej powierzchni trawnika, użyjemy wertykulatora elektrycznego, który został wypożyczony ze sklepu ogrodniczego. Co roku tam wypożyczamy wertykulator, jestem zadowolona. Moim zdaniem bez sensu kupować takie urządzenie, jeżeli przeprowadzacie wertykulację tylko raz w roku, a powierzchnia Waszego trawnika nie jest zbyt duża. Cała maszyna sama w sobie zajmuje dużo miejsca i jeżeli nie macie jej gdzie trzymać, zakup nie jest zbyt opłacalny. Wypożyczenie takiego wertykulatora to koszt około 50 do 100 zł za dzień, także zamortyzuje się on dopiero po kilku latach. Tak jak powiedziałam wcześniej, wypożyczyłam wertykulator w sklepie ogrodniczym. Dlatego nie mogłam się powstrzymać, no i oczywiście przy okazji musiałam kupić kwiaty. Znalazłam żonkile, które były w promocji, kupiłam 3 doniczki. Na tej grządce, która jest teraz przed Wami, brakowało mi kolorów. Są tu kwiaty wiosenne, ale to są tulipany i one dopiero teraz zaczynają kwitnąć, więc nie jest tu zbyt kolorowo. Pomyślałam sobie, że dosadzę żonkile. Idealną sytuacją jest to, że one kwitną. Mogłam je postawić, znaleźć dla nich idealne miejsce. Znalazłam też w sklepie ogrodniczym przepiękną sasankę. Jedną już mam, ona się rozrasta z roku na rok, jest coraz większa. Sasanka w momencie, kiedy kwitnie, bardzo ładnie zdobi naszą grządkę, a potem jak przekwitnie, ma ona nadal liście, które są takie srebrzyste, więc również bardzo ładnie one wyglądają na grządce. Ja dokupiłam jedną sasankę, wsadzę ją w miejsce, gdzie wrzos nie przetrwał, wykopię tego wrzosa i wsadzę tutaj sasankę. W przyszłym roku będę miała 2 sasanki i mam nadzieję, że one będą się rozrastać i będą wyglądały coraz lepiej.
Mam również ciemierniki, które ciągle kwitną. Ciemierniki zakwitły, myślę, że to był koniec stycznia, wtedy opublikowałam pierwsze zdjęcie na Instagramie. Zobaczcie, jest połowa kwietnia i one cały czas kwitną, zdobią moją grządkę, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie się zastanawiali, czy w sklepie ogrodniczym kupić cimiernika, bo Wam na przykład szkoda pieniędzy, jest to bardzo dobra inwestycja i bardzo dobry wybór, ponieważ przynajmniej w mojej miejscowości cimierniki kwitną aż od stycznia do połowy kwietnia i myślę, że jeszcze przez dłuższy czas będą kwitły. W międzyczasie przyjechał już wertykulator, pokażę Wam, jak ta maszyna wygląda, bardzo podobna do kosiarki. Jeżeli ktoś z Was nigdy nie widział, ma okazję zobaczyć. Tak jak powiedziałam wcześniej, już tego wertykulatora używaliśmy, byliśmy z niego bardzo zadowoleni, także w tym roku też on będzie używany. Wertykulację będziemy przeprowadzać na trawniku w dwóch kierunkach, wzdłuż i w poprzek. W ubiegłym roku był młody trawnik, dlatego robiliśmy tylko w jednym kierunku, w tym roku już zrobię w dwóch kierunkach, żeby dobrze poprzecinać darń. Nie bójcie się ciąć swojej trawy. Trawa lubi przycinanie, lubi kiedy tniemy jej korzenie. Mam też takie miejsce na trawniku, gdzie jest troszeczkę twardsza ziemia, więc w tym miejscu też również zrobimy wertykulację na ukos. Jak zakończymy pracę, nagram Wam filmik, jak wygląda trawa. Wierzcie mi, że będzie to o wiele gorszy efekt i nawet jeżeli komuś zależy na trawie, to można się w pewnym momencie popłakać. Niestety wczoraj późno skończyliśmy wertykulację trawnika, dlatego nie nagrałam dla Was dalszej części materiału ze względu na to, że zrobiło się już ciemno. Na ekranie widzicie efekt końcowy mojego trawnika po wertykulacji. Tak jak Wam wczoraj opowiadałam, wertykulacja była robiona w dwóch kierunkach, miejscami nawet w trzech. Najpierw robiona była wzdłuż, potem była robiona w poprzek. Mam takie jedno miejsce na trawniku, gdzie ziemia była bardzo twarda i w tym miejscu zrobiliśmy też wertykulację na ukos. W dwóch miejscach się oczywiście pomyliliśmy. Tutaj mąż przejechał, widzicie na pewno ślad, przez przypadek trzeci raz, właściwie drugi raz w tym samym kierunku wzdłuż, dlatego trawnik jest bardziej zniszczony, ale myślę, że pomimo to odrośnie i nie będzie z tym żadnego problemu. Miałam też jedno miejsce, tutaj widzicie taki okrągły ślad. W tym miejscu w ubiegłym roku była dosiewana trawa. Całkowicie zapomniałam, że tu jest świeża trawa, świeżo wysiana, dlatego też bardziej zniszczyliśmy trawnik. Generalnie w całości trawnik nie wygląda zbyt efektywnie, ale wierzcie mi, w momencie kiedy spadnie deszcz, może tydzień czasu zajmie, jak się zazieleni. Jeżeli deszcz nie spadnie, to jutro już będę włączała nawadnianie, tak aby nie dopuścić do przesuszenia gleby. Na trawniku został rozrzucony nawóz. Nawóz, który rozrzuciłam, jest nawozem jesiennym. I dlaczego tak zrobiłam? Tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, miałam taki nawóz i chciałam go wykorzystać, a po drugie, zawsze pierwszy nawóz, który stosuję pod zimie, jest nawozem, który nie zawiera zbyt dużo azotu. Chodzi o to, aby pozwolić systemowi korzeniowemu się rozwinąć. Za około 2 tygodnie użyję nawozu już takiego do trawników, który będzie zawierał więcej azotu. Pozwoli to nabrać trawie wigoru oraz trawa stanie się bardziej zielona. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was ma możliwości czasowe, finansowe lub nawet nie ma ochoty na to, aby stosować dwa rodzaje nawozów. Jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe. Dlatego chciałabym Wam zarekomendować, jeżeli stosujecie jeden nawóz zaraz po wertykulacji, stosujcie nawóz, który nie zawiera jednak za dużo azotu, najlepiej jakby zawierał 60% azotu. Wtedy ta trawa nam się ładniej i szybciej odrodzi. Można też oczywiście zastosować nawóz długodziałający. Są nawozy, które działają do 100 dni. Nie zepsuje to absolutnie naszego trawnika. Tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko zależy od tego, na jakim trawniku nam zależy, jaki kolor trawy chcemy osiągnąć, czy chcemy mieć angielski trawnik, czy satysfakcjonuje nas trawnik
na którym po prostu będą się bawiły nasze dzieci. Ważna informacja, jeżeli posiadacie zwierzęta lub dzieci, które bawią się na trawniku, wybierzcie jednak nawóz, który jest ekologiczny. Ja osobiście boję się stosować typowo chemiczne nawozy na trawnik, na którym bawią się dzieci i potem biorą ręce do buzi lub z którego korzystają zwierzęta. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Zachęcam Was do przeprowadzenia wertykulacji na Waszym trawniku. Nie bójcie się tego zabiegu. Wertykulatora nie trzeba posiadać na własność, można go wypożyczyć dzisiaj już praktycznie w każdym punkcie. Zapraszam na kolejne swoje filmiki. Do następnego odcinka. Pa!